Dzień dobry Państwu. Perfekcyjny wieczór. Żona mi herbatkę robi. Ja jestem trochę spóźniony na BlizzCon, bo nagrywaliśmy podcast, więc trochę z playbacku lecimy, ale to dzięki temu to jest dobry styl oglądania BlizzConu, bo można sobie przyspieszyć, jak będą nudy, nie? Czy Microsoft uratuje tę firmę? No jeśli nie Microsoft, to kto? Blizzard się sam nie uratuje raczej. Nie ma tam woli. Ale to jest problem z Blizzardem nie polega tylko na tym, że jest źle zarządzany. Problem polega na tym, że od wielu lat ludzie, którzy byli ekspertami w wielu dziedzinach, odpuścili pracowanie dla Blizzarda i poszli szukać własnej ścieżki, bo w Blizzardzie tak źle się pracowało. To jest problem, bo nawet jeżeli wola będzie w Microsoftie, to może już nie zostali ludzie, którzy są w stanie tę firmę prowadzić i tworzyć dla niej rzeczy. Tego nie wiemy, jakie tam szkody się wydarzyły na przestrzeni ostatnich 5-6 lat. No wiadomo, że to management jest winny tego, że tam się źle pracowało, ale tych ludzi już tam nie ma i oni raczej nie wrócą. Ci ludzie, którzy się zwolnili. This is the best gaming community in the world. Hands down. Hands down. No, jasne. Thank you. Wow. Hello, BlizzCon. On wie, że tam wychodzi trochę na rozstrzelanie, nie? In person, finally. All of us. I love you too. All of us at Blizzard have missed this so much. On jest trochę kozłem ofiarnym chyba. You know what I say to that? Bobiego Kotika. That's too damn long. Where's our heroes of Overwatch at? Napisy wam? Ja myślę, że ludzie jeszcze ciągle mają nadzieję. Defenders of Azeroth. And gamers everywhere. Welcome. Defenders... Nie, te napisy nie są dobre. Musicie... Musimy sobie poradzić bez napisów, okej? But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us. And we put this energy. Powiem tak, tłumaczyć nie będę, musicie Państwo sobie radzić sami, ale po jego twarzy widzę niepewność. To chciałbym przetłumaczyć jego niepewność. On wie, że nie jest przesadnie lubiany. We have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around. Ciekaw jestem, czy on sobie myśli: wreszcie tu jestem, zdobyłem wreszcie stanowisko, na które polowałem od lat. Czy raczej sobie myśli: gdzie to się tak popierdoliło po drodze, że ja tu dzisiaj jestem i czuję się niepewnie. No, zobaczymy. Pokażemy wam, jaki teraz jest Blizzard. No to akurat wszyscy wiedzą. Może nadzieją jest to, jaki Blizzard ma się stać w przyszłości. Te ich gry nie są takie złe, no to jest tak właśnie. No Overwatch jest całkiem, można sobie pograć. Diablo 4 też jest całkiem, zwłaszcza jak się jest casualowym graczem. World of Warcraft, ten Dragonflight był niezły, na pewno lepszy niż Shadowlandsy. Ale niby był lepszy, a mi się już nie chce wracać do WoWa, więc nie wiem. WoW się za bardzo rozrósł chyba teraz już.
and generations. Nawet nie wiem, czy będę grał w nowy dodatek. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know, I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always Czyli rozumiem, czemu Blizzard się sypie. Zatrudnił kolesi z gildii swoich. Kurde. no matter what game we're playing, these friends are a God damn it. constant I can always rely on. Do rzeczy, panie kochany. Share that feeling. Jakieś sentymentalne pierdololo w ogóle mnie nie kręci teraz ze strony Blizzarda. Ja chcę zobaczyć, jakie są projekty, zapowiedzi, jakie mają pomysły, co chcą poprawić, co chcą zmienić. To mnie interesuje. These amazing A nie jakieś sentymentalne gadki, że Blizzard mnie przez trudne chwile w życiu przeprowadził. experience our worlds and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly. But thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life. And your Czemu connection on nie powie, wiemy, że popełniamy błędy, ale będziemy robili lepiej. Zobaczycie. now. Many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. No, nadzieja dla wszystkich. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier, that we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers Jeszcze nigdy nie miałem takiego, do żadnego BlizzCona nie miałem takiego negatywnego nastawienia. No, mam nadzieję, ale negatywne nastawienie mam. with that in mind, Kurde, te wszystkie opcje płatności w tych ich grach, kurde, te przepustki, te karnety bojowe. Taka chciwość tam stoi za tym wszystkim, że szok. bunch of games together. Please join me in welcoming Hej, kochanie. our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Dziękuję. Co? Co, niewystarczająco mocno podziękować, czy co? Nie zapomniałem o herbacie. Dziękuję. Kocham cię. Thank you, Mike. Nie musisz tak cicho mówić i tak wszyscy wiedzą, że mnie kochasz. This is my first BlizzCon ever. Bez cukru. Ja jestem słodki wystarczająco bez cukru. Dziękuję. To feel the energy in the room. You are the reason we make games. O, Phil. Your love for these games truly is inspiring. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Miejmy nadzieję, że będzie awesome. Special place in the Phil Spencer nie jest specjalnie wymagający. industry. They've pioneered and Ale nie, no tak jak mówiłem, Diablo 4 do 100 godzin jest całkiem spoko. here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games. Ale wszyscy liczą na tego Microsofta. Changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. Nie wiem, czy coś się zmieni. No mam nadzieję, że coś się zmieni, no ale... Not only reimagine gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox
is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, Jaka gorąca. we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. Napisów nie ma sensu dawać, bo napisy też są źle są przetłumaczone. Our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best, redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near future Earth, and beyond. Herbata jest gorąca, tak jak ja? Dziękuję. Teams at Blizzard Xbox. Przekażę żonie. And I'm honored to be able to be here to welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And No okej. Film mówi, że będzie spoko. No miejmy nadzieję, że będzie spoko, no. Come on, no. here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception. Ale to minie dużo lat, zanim oni poprawią te błędy. How about that? You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more Z jednej strony można by powiedzieć, hej, chyba już gorzej nie będzie, ale w końcu to jest Blizzard, więc unique than we are today. jest niesamowite, że firma, która zawsze była synonimem czegoś fantastycznego w gamingu, dzisiaj stała się synonimem porażki. Seriously, as we learn, Mimo że ich gry nie są aż tak tragiczne, nie? To nie jest taka katastrofa jak BioWare chociażby, ale jednak some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends no być może dlaczego oni są synonimem porażki dzisiaj? to show more about the games and Ja wiem, w oczach graczy? Musisz pytać? Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. You Oh my god, nie mogę. Interakcja z publicznością level 0. Za długa ta jego gadka. Za długa i bez sensu. and collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom. To jest tak jakby... Może ja nadużywam słowa porażka. Może przesadzam, nie? Tyle tylko, że po Blizzardzie przez tyle lat nauczyliśmy się spodziewać tak dużo, że każda wtopa, zwłaszcza taka wtopa, która wyraźnie sugeruje, że czynnik finansowy jest najważniejszym czynnikiem, na jaki zwracają uwagę, jest rozczarowujący bardzo. In Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love Jakby na przykład nikt po Electronic Arts nie spodziewa się wybitnych dzieł, nie? Więc nawet jak średniaki wychodzą spod ich ręki, to mamy takie poczucie, że no, nic złego się nie stało. thank you. A w przypadku Blizzarda, no to jednak mamy takie zapotrzebowanie, żeby to były produkty najwyższej jakości, które są rewolucyjne i innowacyjne. Thank you for your passion and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Mogę troszkę głośniej, proszę bardzo. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. Now, welcome to BlizzCon. Overwatch. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. To chyba są nagrania z zeszłorocznych BlizzConów, te twarze wpatrzone. To wszystko wspomnienia i sentymenty na razie, nie? I'm gonna kick every one of you in the face. No, studio filmowe cały czas mają dobre. Czemu jestem tak negatywnie nastawiony? No nie wiem, nie chcę się hypować po raz kolejny i rozczarować. Wolę być negatywnie nastawiony i Think this would be a fair? mieć niespodziankę. Niż się nahypować i znowu mieć to samo. Mama's got you! I'm in my widow era now. Wow. And you out there, the fans, it's been a joy to share this experience with all of you. Thank you
No Metzen wrócił do Blizzarda, wrócił do pracy przy World of Warcraft, ale jak to będzie wyglądało? No on też wymyślił ten Overwatch Game Director. Warlords of Draenor, co było moim zdaniem strzałem w stopę, no ale... Hello, BlizzCon! Ever since we first revealed Siema, ziomek od Overwatcha 2. you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Oddawać Jeffa. Every single day we see millions of players jumping into matches, forging new friendships. Ktoś sprawdzał te statystyki. We launched Overwatch 2 last October, and it Mają bardzo dużo graczy w has Overwatchu. been an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times, had more than 79 million lives saved by Baptiste, and played 65 years worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused Ktoś on mi tam you. pisał o 1,5 miliona graczy, We want our game to w represent sensie cały czas grających w jednym momencie, że takie osiągają wyniki, to our first ale time nie wiem, czy to można wierzyć. life we've W ciągu miesiąca tam 25 milionów? We also want Overwatch to Ale nie wiem, recognize co to, us nie wiem skąd te for statystyki, bo ktoś mi sprawdzał to na streamie i and released our new progression sam nie system. weryfikowałem. The first set of Hero Mastery courses this year. And for those that just want something a little different, Dane z dupy? No może, ja też wątpię, ale co, no, takie dane dostałem to... actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system. No nie mam pojęcia, oni nie podają danych, nie mam pojęcia ile osób gra. Over the course of BlizzCon. And there is so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. No, jeżeli chodzi o artystów, to się nie mają czego wstydzić, nie? Warstwa artystyczna w Blizzardzie nadal jest na wysokim poziomie. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. You know, Overwatch is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. Team bardzo ciężko pracował, żeby nikt się, broń Boże, nie czuł wykluczony. Nad tym pracował. And we've left zero hints, especially not in our recent... Tylko mają problem, bo w Stanach Zjednoczonych szybciej płci przybywa niż bohaterów w Overwatchu. Nie nadgonią, kurwa. Sorry to keep you all waiting. Now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name, all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a Ale to akurat fajny, kurde, umięśniony ziomeczek, to lubię. Sigmę zrobili. It's double trouble. Actual gameplay footage. On jest tankiem, czy jest DPS-em? Tankiem chyba, nie? No na pewno nie jest healerem. I'm gonna miss ya. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. I got your back Nie pamiętam, jak się nazywa ta bajka Disneya. now. Vajana? Here I come. Sensei Quickiki. Muana. Vajana. We want him. Vajana, Rihanna.
Maniana? Ja nie pamiętam. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Ale fajny ziomeczek, podoba mi się. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Nie sądzę, żeby moje żarty z ilości płci w Ameryce były jakieś It means mountain in Samoan. źle się dla mnie skończyły. No nie przesadzajmy. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. Przecież wszyscy wiedzą, że jestem człowiekiem pełnym sympatii i miłości That people see themselves in our heroes. We're always i striving for ceniącym różnorodności. representation with each hero. And with Malga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau. Malga's super fun. It was awesome. Malga's super fun to play. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning play style. We hope you love him as much as we do. Okay. Thank you. Okay. Join us later today for a Malga Deep Dive panel taking place here at the BlizzCon Arena and online. Słyszałem, że ostatnia afera w Overwatchu to jest ze skinem dla Moiry. Moira to jest moja ulubiona postać. When he joins Overwatch in Season 8. I chyba skin jest z Diablo Pretty awesome when he i można go tylko kupić. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out. Legacy. A legacy is forever. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to etch their homeland in the history books. No, ludzie na pewno niesamowite rzeczy robią w tym Overwatchu, to bezsprzecznie. Ale wiem, że też były jakieś problemy finansowe, te turnieje coraz gorsze i oprawie były. And all along, the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful. And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more, back to where it all began. Each team can see their name on the championship trophy. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. I've missed you dearly. The Overwatch World Cup finals start now. Please welcome Overwatch esports host, Zoe Gschwind. Wow, fantastic to see all those memories. Kojarzę tą babkę, ona dosyć długo w Blizzardzie jest. What's up, BlizzCon? I dosyć się dobrze sprawdza w tej roli. Here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on the playstyles, their different personalities. We're going to see different metas emerge even. Mówicie, że ona jak Smuga wygląda? Wydaje mi się, że ona bardziej przypomina tą hakerkę. In the competitive Overwatch scene, Kazało, nie wiem jak ta hakerka się nazywa. Sombra? Fearless, Super, Gushue and the likes. Taka ma krótsze włosy. We also get to witness new players emerging onto the Ale z twarzy mi Sombrę przypomina. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. As you can see, so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. That's right. O kurde, wojna się szykuje. It's not gonna be easy. It's not gonna be easy. If you watch the group stage, Wydawało mi się, że drużyny są od miast nazywane, a teraz jest Team Ameryka? I want to find out if one of our former champions will remain victorious or
if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Znowu było graczy? Okej. Fantastic gameplay, of course. No, you will also earn special drops all weekend long on the Player Watch Twitch channel. Now we have a lot of amazing Overwatch 2 action on the horizon and so much to play. Jak myślisz, kiedy wyjdzie GTA 6? No dobre pytanie na ten moment. Ja myślę, że na końcu BlizzConu zapowiedzą, podadzą datę premiery. All of you are passionate and amazing fans. Yeah, give it up for yourself. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. So, tomorrow night, we will be crowning the 2023 Overwatch World No Cup ci ludzie, którzy tutaj występują, no to nie jest ich wina, że tam Blizzard się nie cieszy wielką sympatią. Ale oni są twarzami tego Blizzarda i na pewno ich to dotyka najbardziej. Aaron with a few more things to share on the game side. Thank you, Zoe. Mauga is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch Nie wiem, has czy to nie ich wina? No nie, no przecież niemożliwe. this week we launched a new limited time Dziewczyna jest prezenterką na Overwatch Sports. as part of an exciting collaboration No with to jaki ona ma wpływ? one of the biggest K-pop groups in the world. Tamten poprzedni był dyrektorem artystycznym, no to też co on ma za... As well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, Le Seraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow. Ja też liczę na WoWa 2, szczerze mówiąc, no. Na odświeżenie, zresetowanie tego wszystkiego. Working on partnerships like Na this, pewno dużo ludzi by próbowało, przynajmniej spróbowałoby Overwatcha. incredibly fun. Yes. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year, we have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. But maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch Chyba team Overwatch 2 i Diablo 4 to na Steamie tak mają średnio ceny. from direct feedback, we Powiedziałbym, że średnio to nawet zawyżona jest nota. Who wants to see a few of the things we're working on for next year? We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back. Ja chyba sobie pogram w Overwatcha jeszcze tak w najbliższych dniach, tak prywatnie. Ja tam czasami właśnie, bo to nadal jest, to jest nadal fajna gra, którą trudno jest popsuć jakoś. Clash map To, co Jeff wymyślił, się dobrze trzyma. Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my Nawet dzisiaj. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. No to też jest tak, że można mówić o porażkach pewnego rodzaju, ale jednak Diablo 4 to się sprzedało kolosalnie. Hanamura map, Hanaoka. To jest jakiś w ogóle wybitny wynik jest Overwatch, to znaczy Diablo 4. Calls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game. No and to in jest, early 2024, ale to też pokazuje a reworked przez jak wiele lat sentyment działa. all new competitive. Na jak długo sentyment wystarcza. And with seasons, one of the team's goals has been to create Ja jestem prawie pewien, że gdyby za 3 lata miał wyjść Diablo 5, to też by się kolosalnie sprzedał. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe. Bo to jest ciągle nadzieja, to jest ten sentyment jest and mocny. villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be Diablo 4 jest spoko przez 100 godzin. Gra na 100 godzin to nie jest zły wynik. a new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow. Tak, tak, wiem jak się przesuwa. Strzałki już mi ludzie po ostatnim filmie na YouTubie mówili jak się przesuwa. A można przyspieszać i zwalniać jakoś na klawiaturze? Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and Czy to so trzeba przez panel sterowania? And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Mauga all weekend in-game, including Quick Play, going live right Dziękuję, after the dziękuję. BlizzCon Shift, opening shift, no.
We know you'll love him just as much as we do. Thank you all. We'll see you in game. No ja wiele rozmów odbyłem z takimi casualowymi graczami, którzy w Diablo 4 dobrze się bawili. I no, nie będę im przecież zarzucał kłamstwa, nie? Nawet żeśmy mieli gościa teraz, game designera, głównego game designera od Ghost Runnera, i on też mówił, że się bardzo dobrze w Diablo 4 bawił. No więc jak ktoś tak do Diablo podchodzi jednorazowo, casualowo, no to docenia raczej, nie? Oh my god, that's so pretty. Ja właściwie im dłużej gram w Diablo, tym więcej widzę wad. Najbardziej mnie rozbraja to, że system rozwoju postaci to jest gorsza wersja tego, co było w Diablo 3. I z pozoru wygląda nieźle, bo te wszystkie skille tam ładnie wyglądają, ale... Ale jest gorszy moim zdaniem. They revived me! I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Po 100 godzinach dotarło do ciebie, że gra ma wady, ja po 30 minutach wiedziałem, że to dno. No niestety nie każdy może być taki genialny jak ty, nie? Myślę, że powinieneś się zainteresować fizyką albo chemią, to może ludzkość by skorzystała na twojej niezwykłej wiedzy. Break the chains and be beautiful in sin. Hail Lilith, Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. No zobaczymy, co zaplanują. Na razie pierwszy i drugi sezon był taki nużący. Ja gram w drugi sezon i tak gram godzinę i potem przysypiam już. Rod Ferguson. How's everybody doing? Having fun? This feels amazing. So glad you're here, and I'm so happy that people at home. Jestem ostatnią osobą też, która by miała Diablo bronić. To nie o to chodzi, nie? Chcę być taki, chcę być, ja wiem, And what an exciting year it's umiarkowany. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylanif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, Necromain for life! So, we talk a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back then, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Ten Resurrected tutaj im się udał, muszę przyznać. Naprawdę im się udał bardzo, bardzo. Zabierzcie tę grę. Ale to też ludzie, którzy już to grają i tam wydają pieniądze, to się dobrze bawią w tego. Tam dużo kasy zarabia Blizzard. To jest zadziwiająca firma, że ona jakby... Wszyscy czujemy, że coś się stało z produktem, natomiast pieniądze temu przeczą. Pieniądze, które zarabiają, są największe chyba w historii. We've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you. Powiedziałbym, że w przypadku Blizzarda zarabianie gigantycznych pieniędzy jest szkodliwe z naszej perspektywy, z perspektywy graczy. Because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about.
And with that, I'd like to introduce No, finansowo sobie radzą, no. Może właśnie to jest. Rynek weryfikuje i niestety rynek weryfikuje Blizzarda na korzyść. Tiffany Watt and Chris Wilson. Ale nie wiem, to jakby... Trudno bez dostępu do pewnych danych. Thanks, Rod. Hey, BlizzCon. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. Blizzard jest trochę jak dziewczyna na OnlyFans. Dobrze zarobi, ale przyszłość jest niepewna. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding Chciałbym się mylić, rzecz jasna. for Uber Uniques that everybody's been, sieging for. And with those new bosses dropping both Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. No nareszcie, to jest dobry ruch. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about Ja mam 5 postaci w sezonie drugim. Przy każdej się nudzę w okolicy 20 poziomu, więc nie wiem, czy jestem lepszy od niej, czy gorszy. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly from you. All of your renown rewards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Okej, ale to od początku było praktycznie, nie? Już w pierwszym sezonie. A targeting dummy has been added to Kyovashad as you can test those builds before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Widziałem tak, w skrzynki wstawili. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for No to jest dobre, ale jak już gema przerobisz, to już go masz w inwentory. I to trochę rozwiązało problem, ale nie totalnie. 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Ej, gdzie te pierścienie? Dodali je w tym sezonie? Nie wiedziałem, bo to fajne były rzeczy. To była fajna rzecz z poprzedniego sezonu. To, że nekromanta nie musiał ciągle ożywiać. Albo wybuchać zwłok. W nowym patchu będą. To fajna zmiana jest, no. To dobrze, żeby fajne mechaniki z sezonów przenosiły się dalej. A 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight. Kurde, nie wiem, czy zrobię 100. level przepustki w tym sezonie. Chciałbym, bo to fajne są skiny nawet. Znaczy nie skiny, ale gear fajny jest, ale... To skiny, nie? Jak to się mówi? Skórki? Pancerze? And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. We're creating a whole new type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary can compete for their class ranking. Coś tam będą rozbudowywać. Tam z sezonu na sezon będą się pojawiały najlepsze mechaniki. I am coming for you. No jest nadzieja dla tej gry. The heroes with the highest rank will be added to the seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. Ja w zasadzie teraz gram tak, że skaczę z obszaru na obszar, tam za każdym razem jak jest ta inwazja wampirów i tam zabijam trochę i idę spać. Nie chce mi się w ogóle do dungeonów wchodzić.
Nie wiem. No nie mogę się odnaleźć za bardzo. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Okej. Taki... To jest dodatek, tak? Vessel trochę się... Hatred is Diablo 4's first expansion. Czyli przyszły rok. Zaraz. Teraz mamy 23, nie? Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Niezależnie od tego, czy się dobrze bawię teraz w Diablo, czy nie, to liczę na to, że to będzie coraz lepsza gra. but known by the locals as I Nahant. tyle. No chyba każdy z nas, nawet jeżeli mamy tam niechęć jakąś do Blizzarda dzisiaj, to chcemy, żeby to Diablo było super. Może będzie, no. And of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. O, liczyłem na Crusadera. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Przydałaby się jakaś inna postać, która używa tarczy, That it's your passion that drives us. bo tylko Nekromanta używa. Will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future. Nie zrobią Paladyna? Our team has put in a lot of No, ogliby. and we love seeing your love for this game. Jest dużo osób, które uwielbia Paladyna. Z Diablo 2 jeszcze. Diablo 4 Campfire panel where we'll be Z Diablo 3. Krzyżowiec z Diablo 3 też był klimatyczny. deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. No dobrze, Warcrafcik, tak? Ach, no też, no. Najtrudniej mi do Warcrafta wrócić. Najwięcej rzeczy jest do nadrobienia zawsze. A jak tam Hearthstone'a? Gracie trochę? Ja od czasu, jak jest Marvel Snap, to już do Hearthstone'a nie wracam. Go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. All right then. Muszę sobie tego Warcraft Rumble sprawdzić. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. There's no such thing as a night elf mohawk. Shut up, fool! This role-playing game where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy And that would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. I mean, it was perfect. That was fire. No, są jakieś pozytywne opinie na temat tego Rumbla. No, trzeba sprawdzić, nie? W Warcrafcie skopali Sylvanas i skopali tego Wryna młodego. Jakieś dziwne te postacie się porobiły. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. And thank you. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Big shout out to the Warcraft teams. Kurde, nie poznaję gościa. To jest tak, że jak na poprzednim BlizzConie ktokolwiek wychodził na scenę, to wiedziałem, kto to jest.
A teraz za każdym razem wychodzą jacyś ludzie i mówię, pierwszy raz ich widzę. Jedyna ta dziewczyna z Overwatcha, z sportu, to ją kojarzyłem. Almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history. Right? Generations of players have called General Manager to jest co? Woźny? that first played Warcraft when it was released. I know you're out there. Cholera. Are now parents. Right? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today, Dla mnie to brzmi jak główny woźny, ale to pewnie się mylę. this is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Okay, Alliance. Kurde, no. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. No Warcraft, no. Ja pierdzielę. Jest taka historia. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. No zobaczymy to. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the Tyle tylko, że to jest kolejny udany projekt, który niestety jest mobilką. World of Warcraft. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other. in Clash Royale od Blizzarda? Mój syn jak był mały, to grał w Clash Royale, nie wiem. Muszę go zapytać, jak to się gra. and reimagine Ale to zobaczymy zaraz chyba, nie? of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Mam nadzieję, że Warcraft Rumble nie jest przyszłością World of Warcraft. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. No, chciałbym być tak zakochany w Warcrafcie, jak kiedyś, jak byłem młody. The worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. Brakuje mi Warcrafta w życiu. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment. Zaraz się rozpłaczę. W sensie ja. Kurde. To jest taki sentyment, tego się nie da zastąpić niczym. Hello, BlizzCon. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th To wszystko na temat Warcrafta? Myślałem, że coś powiedzą więcej. I know, I'm getting old. It's a decade Warcrafta 4 raczej bym nie liczył. with all of you. Na grach, na RTS-ach ciężko się zarabia. Enjoy brawling with friends. Raczej spodziewałbym się World of Warcraft 2 z opcji darmowej, z przepustkami sezonowymi. For being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But we have so much to enjoy before then. No dobra, zobaczymy po Hearthstone'ie. Na pewno jeszcze coś o Warcraftie będzie. Bo już są jakieś leaki z dodatku, grafiki jakieś są, ale dzisiaj przy AI Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. do tego Hearthstone'a to nawet miałbym ochotę od czasu do czasu wrócić, ale już jestem, tak długo nie grałem, że mam wrażenie, że się nie odnajdę tam. Together, they are destined for a grand adventure. Jeszcze przez jakiś czas grałem singleplayerowe przygody tam. No i ten autobatler też u nich jest niezły, nie? Oh shit.
trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside. Ha! You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! Wiecie, co bym pograł? W jakiegoś RPGa o przygodach tej ekipy. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do Może byłoby zabawnie, jakby Blizzard oddał trochę licencji innym studiom, tak jak Riot to robi. Bo teraz tam ta gra o Nunu ponoć jest niezła. Candle Mud Slider. Tak, pamiętam, bawiłem się w komentowanie meczy StarCrafta, takie totalnie amatorskie, ale wtedy community było strasznie toksyczne. Jak, kurde, próbowałeś coś komentować, a wiedziałeś mało o grze, albo byłeś słabym graczem, tak jak ja, to strasznie się rzucali, kurde, z pazurami do oczu. Zamknięte było strasznie środowisko takie elitystyczne. Ale to nie tak. Komentatorzy raczej się nie czepiali, że ja komentowałem StarCrafta, tylko widzowie. To jest w ogóle zabawne, nie? Bo ja z humorem do tego podchodziłem. Na Marines mówiłem marynarze. Ludzie tam po prostu kurwicy dostawali w komentarzach. Dzisiaj mnie to bawi, ale wtedy było tak. Mówię, kurde, no, za grosz poczucia humoru w tym środowisku, no. Be revealing a motherload of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Kto mi powiedział, że Nunu ta gra, że fajna? No wy mi powiedzieliście. Widzowie mi pisali, że Nunu, czy już grałem, żebym zagrał. A new expansion. That's a lot of new cards on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join. 3-dniowy Early Access do WoWa? A to akurat jest nie najgorszy pomysł, szczerze mówiąc. Bo dzięki temu będzie można spokojnie sobie zacząć grę. Jakby rozdzieli się community na 2 części i nie będą wszyscy wbijali w dniu premiery. Zawsze się sypały serwery, nie? WoWa. W dniu premiery. 3 dni za $70? Jak chcesz, to kupujesz, jak nie chcesz, to nie kupujesz, nie? Nie ma się co denerwować, że są ludzie, którzy mają więcej pieniędzy i w związku z tym mają więcej korzyści w życiu. Jeździsz na przykład Trabantem i mówisz, kurwa, a miałbym 2 miliony, bym miał Maybacha, ale nie mam. Or those of you at home who purchased either BlizzCon collection. Więc whatever, no to jest, ale jakby z perspektywy gracza nawet, no to community się rozdziela, serwery nie są tak obładowane. Wyobraźcie sobie, jakby w Diablo 4 wyglądała sytuacja, jakby nie było tego Early Accessu. I tak się te serwery sypały trochę, nie? Ale nie tak bardzo. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. Ludzie nie wiedzą, kiedy mają klaskać. To już jest przykre. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game. No to jest takie powiedzenie w języku angielskim awkward silence.
I to jest coś, co jest potrzebne, żeby ludzie zrozumieli, że to jest ten moment, kiedy należy się cieszyć i bić brawo. We're debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great, but No, ultimately niezręczna cisza, ale no, against each other. w języku angielskim, w zasadzie w Ameryce, jest nawet taka gra Awkward Silence. Each other. Więc Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds Duos. a co to jest w ogóle ten tryb Battlegrounds? Bo ja też już... With a shared health Ustawka to jest ostatnia rzecz, jaką pamiętam. cards back and forth between teammates. Now you can fight A, no ustawka, tak? Tak, to w ustawkę grałem, dobra. Ale ustawka jest na 8 graczy. Dobra. No może sprawdzę, bo tą ustawkę też się nieźle bawiłem. Ale przestałem grać jak Marvel Snap wyszedł, bo Marvel Snap mi więcej frajdy daje. I przede wszystkim Marvel Snap ma to do siebie, że 3 minuty grasz i kończysz, nie? A w ustawkę to się jednak gra czasami 30-40 minut. Przesadzam? Może, ale ze 20 minut na pewno, nie? We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. It makes the dream work. We love teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us. No Borys na pewno będzie to testował. Borys jest wielkim fanem ustawki. You can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. No, pani sobie dosyć dobrze radzi, to może jej się łamie głos czasami, ale w porównaniu do tego prezesa głównego Blizzarda, nie wiem, czy on jest, jako on ma stanowisko. Ten, co wyszedł na początku, to miałem wrażenie, że on wychodzi, kurde, przed pluton egzekucyjny. Jakby miał zaraz się rozpłakać. To jest chyba Rumble, nie? Jezus. No ale i tak to lepsze niż skiny z Diablo 4 do Call of Duty, nie? No okej. Nie jest to jakieś bardzo ekscytujące, no ale sprawdzę. From Warcraft Rumble, executive producer Vic Sarath. No to też jest tak, no, że masz takie poczucie, że społeczność Blizzarda trochę dojrzewa, dorasta, zaczynają mieć swoje rodziny i dostają w mordę takim projektem, nie? No okej, no. Ale może to dla dzieci tych starych graczy. Może taka jest idea. Kampania nowego Call of Duty to jest chyba 3 godziny? Poprzednia kampania była niezła. Call of Duty. With a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, and so much more. It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature versions of characters from the Warcraft universe to make your very own army
as you take on opponents all over Azeroth. So, if you've ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs, or Grom lead a horde of angry chickens, apparently, this is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead, and my personal favorite, BlackRock. Dużo tam jest płatności w tym Rumble? You'll battle your way through maps inspired by some very familiar locations. No na pewno sprawdzę. Ale to jest tak żenujące to jest. And eventually defeat the boss or player. Trochę dla mnie. Dla weterana gier Blizzarda to jest takie żenujące trochę. No ale no to dla dzieci też muszą być jakieś takie produkty. No to taka disneyowska trochę idea jest w tym wszystkim. Our goal was to give you everything you love about Warcraft. Tylko nie wiem, czy kupią nowych graczy w ten sposób. Bo to jest raczej dla nowych ludzi. Do nowych ludzi kieruje się ten produkt. No może właśnie do dzieci, graczy World of Warcraft. Kupujesz przyspieszacze za kasę i możesz respić więcej wojska i wygrywasz. No zdziwiłbym się, gdyby to nie było pay to win, ale okej. No dobra, zobaczymy. Every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback. Na następnym podcaście będziemy o BlizzConie rozmawiali z Borysem. To może obaj sobie sprawdzimy tego Rumbla. That we feel we got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result. Czyli właściwie wasze wnioski są takie, że to jest atrakcyjna gra z fajnym gameplayem, ale stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać kasiorkę. No to bez niespodzianek chyba, nie? Tak, jak Clash Royale widziałem. Powiedzmy, że widziałem na gameplayach, bo też nie grałem nigdy. No jak każda gra mobilna, która jest stworzona po to, żeby zarabiać pieniądze, zawsze jest taki moment, że na początku jest super fajnie, a potem dochodzisz do ściany, którą trzeba przeskoczyć przy użyciu kasy. No więc na więcej bym nie liczył. And I mean, we literally can't wait. That's why we've made Warcraft Rumble available to download and play right now. Trochę mi niedobrze. This is such a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get on. Jesus Christ. To jest mały krok dla ludzkości, ale wielki krok dla Blizzarda. Or just have a deep love for strategy games. There's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked. No ale dobra, może oceniam za szybko. No sprawdzę. No. Ja tak, jak mówię często o Marvel Snap, bo to jest taka gra, która ma super uczciwe podejście do gracza. I nie trzeba jakoś dopłacać do tej gry strasznie, żeby coś osiągnąć. Ja gram na wysokich rangach i bawię się dobrze, nie dopłacając do tej gry praktycznie żadnych pieniędzy. Kupuję przepustki sezonowe, bo są ciekawe rzeczy w tych przepustkach. I tyle. I czuję się traktowany uczciwie przez tę grę. I jak widzę takie pomysły, że dochodzisz do ściany i bez płacenia nie przejdziesz dalej, no to mi źle się to kojarzy. No ale mówię, no muszę to przetestować. No, mogę wam ufać do pewnego stopnia, ale
Wszystko ma swoje granice, nie? And duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. I can only say... Nice. A przy tym nowym dodatku do WoWa za 90 € jeszcze coś innego dochodzi poza Early Accessem? For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Season 1 of Warcraft Rumble is live, and the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself, Sylvanas. Nie wiem, z czego ci ludzie się tak cieszą. Ja bym tam płakał, kurde, jakbym siedział. Working on even more ways for you to play with or against your friends, and that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Jesus Make sure Christ. to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. Now, BlizzCon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, BlizzCon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Ja już może jest, ale jak widzę mobilkę od Blizzarda, to wiecie. Wow. What's up, BlizzCon? Oh, I'm so excited to Fajny see you all ciuszek, here. kurde. Fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight... And Thrall! And of course, so many others. And together, we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend. A jaką ona ma, jaką funkcję pełni w tym? Bo nie zwróciłem uwagi. During that time, gaming has changed. And you have changed. And so have we. Particularly in the Szefowa klasika, tak? The entire team across both modern and classic have embraced their communities. No ten klasik to trochę zrobił zamieszania przez jakiś czas. Nie wiem, jak to teraz wygląda. My friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Classic Hardcore chyba też było, dużo było rzeczy na TikToku, na YouTubie, na shortach. WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. So, in hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace a keyboard, but you go again. We loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community... No, rajdy na hardkorze muszą wyglądać zabawnie. Jak masz wipe, to całą gildią. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in No jest to ciekawe podejście do gier MMO, na pewno. To jest interesujący pomysł. Nie wiem, czy miałbym... ale to już musi być dla takich totalnych nerdów, którzy zupełnie życia nie mają. Nie mają życia, nie mają rodziny, nie mają dziewczyny. No wyobraź sobie, kurde, poświęcasz, nie wiem, ileś tam godzin na wylewelowanie postaci i, kurde, wipe na rajdzie, bo ktoś nie przygotował się albo pomylił się. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś może ci wejść do pokoju i ci tam zapytać o coś. Nie ma opcji. Jak idziesz na rajd,
To kurwa zamykasz dom na 4 spusty back machine and get a reminder of i ustawiasz działka zaporowe. A to chyba ten ziomeczek robi te trailery. Jest taki jeden artysta. Zapomniałem jak się nazywa. Hurricane? Oglądałem jego materiały, niesamowite robi rzeczy. No, ale ma gościu talent. Ale taka kolorystyka jest trochę jak Unreal 5. Czytałem kiedyś na czym on to robi. Ale to chyba nie był Unreal 5. Ale mega fajnie wygląda to. Cinema 4D? No może. It is time to end this. Tak mogłaby gierka wyglądać, nie? Dzisiaj. Chociaż te nowe obszary wyglądają naprawdę super ładnie. No, kawał niesamowitej roboty. Mam nadzieję, że mu dobrze za to płacą, bo to jest genialne. Poza tym, że no, tam jest też dużo wiedzy o tym, jak Warcraft wyglądał oczami gracza. Heroes of the Storm? Chyba jakiś patch ostatnio wszedł. Po długiej przerwie. No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nowych graczy, to World of Warcraft jest tak rozbudowaną grą, że ciężko nowych graczy pozyskiwać. To jest cały czas, to są tam, przy każdym dodatku wracają jednak starzy gracze bardziej. Bo nowi gracze to, kurde, odnaleźć się w tym świecie, który jest tak złożony i składa się z tylu części. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. All right. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience. And we've Mam takie poczucie, że cały czas, kurde, wspominamy dobre czasy. Ja potrzebuję jakichś nowych zapowiedzi, jakichś takich wielkich rzeczy, które ten... O, może to. O, okej. Może ten klasik? O kurde, to mi się podoba. To jest coś, co bym zagrał. The season is going to launch with an initial level cap of 25, and when you hit that max level, you'll be met with a brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Okej, no może to jest dobry powód, żeby wrócić, pograć. Liczyłem na to, że ten Classic będzie właśnie wprowadzał takie modyfikacje sezonowe. Już wcześniej coś takiego było, czy to pierwszy raz? Because we want you to discover all of the secrets together,
there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. Nice. Okej. To jest pomysł, który mi się podoba. Tu mogę przybić piątkę. To jest pierwsza informacja na tym BlizzConie, która mi się podoba. A Hardcore to był sezon, czy to jest normalnie osobny ten? Czy to są osobne serwery? No to nie jest sezon, to jest po prostu inny tryb. Kurde, nie chce mi się wracać do Dragonflighta. Mimo że mi się spodobał bardzo, to nie chce mi się. To nie wracaj, no to nie będę wracał, no. Znaczy, biję się z myślami trochę, chciałbym chcieć. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. No, z czasem to też jest trudna kwestia. Warcraft to jest jednak bardzo konsumująca czas czynność. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Chris, come on! Than someone who carved the path Krzysio. in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. A, widzicie? Amerykanie mają swojego mecena, my mamy swojego. No, jakiś elegancki brzuszek. Widzę tam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mężczyzna musi się starzeć z godnością. Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BlizzCon as one! Tak jest. Tego się trzymajmy, koleżko. Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot. I tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. Muszę stworzyć okulary, bo go nie widzę. Miałem przez chwilę cosplay mecena. I love Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. Ciekawe, co on tak naprawdę wewnętrznie myśli o tym, w którą stronę poszedł Blizzard. Bo to jest weteran, nie? To jest jeden z tych pierwszych i... Ciekawe, co on naprawdę ma tak w głowie, nie? Na temat tego, co tutaj jest. A myślę, że on ma raczej w głowie to, że kurde, może da się to jeszcze odratować, może da się to jeszcze naprawić. Zróbmy to. So given that... What was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next? Right? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? Ale tak, to prawda. Porównajcie sobie jego ze wszystkimi innymi przedmówcami. To jak ludzie na niego reagują, to jak on mówi.
To jest gigantyczna różnica. Even some of the newer ideas that have played out more recently. Jakby on jest częścią tego świata. Ci wszyscy pozostali to są tacy trochę jeszcze obok. Of all that stuff, and the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? I siły ciemności wygrają. I'll tell you what, I będzie World of Warcraft 2. I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. Myślę, że wiele osób już mówi o tym, że przydałby się reset tego wszystkiego. What have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon, all of these hooks, and 100 more. 68, carry the 2, a bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. To byłby w ogóle super interesujący dodatek, gdzie siły zła wygrywają, niszczą cały świat. Feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the I thing potem startujemy w totalnie zniszczonym, postapokaliptycznym świecie. that will vector us into the next 20 years of adventure. No to musi być jakiś punkt kulminacyjny teraz w tej historii. Are you with me, BlizzCon? Ale ich kupił, nie? I to są właśnie okrzyki radości. The World Soul Saga. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Mówię wam, kurde, zresetują to. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. Okej, same dobre informacje, nie? We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Okay. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. Ale to nie jest tak, że po prostu każdy patch będzie dodatkiem? Does this meet with your approval, BlizzCon? Yeah!
My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? No, kupił mnie. Żebym... The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself. Kurde, jest to powiedzenie fool me once, shame on me. Jeżeli chodzi o Blizzarda, to już mam fool me once, twice, And the terrifying Nerubians 12 times, still shame on me. Jesus. The forces of darkness close in around our precious. Nie no spoko, dzieci mi dorastają. You. Yeah, Zbliżam się powoli do emerytury. Już wiem, co będę robił na emeryturze. to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon. God damn it. The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft: Midnight. Kurde, In this chapter, you will be zaraz normalnie oszaleję tutaj. to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. Kurwa mać. Oh shit. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft: The Last Titan. Kurde, ale to nie pachnie jak reset gdzieś tam po drodze, nie? Bo kurde, ja bym chciałbym, żeby to... Be returning to the old world. This time, Jak to znowu będzie z level capem? Co się pozmienia? To chciałbym też wiedzieć. Tam mechanicznie jak to będzie wyglądało. and there at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy. One that stretches Jest tyle wątków niedokończonych. Szczerze mówiąc, tych wątków jest tak dużo niedokończonych w World of Warcraft, że mamy je wszystkie w dupie. I myślę, że nie jestem jedyny. their intentions and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. Oh, shit. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Jego się lepiej ogląda niż trailery tego gościa. Bez kitu. Thank you. Whether you are a current player
To jest właśnie gościu, który potrafi opowiadać historię, nie? Or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago. Now is the time to come home. Nie, powrót do domu. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth, Ma też głos niezły, nie? let the World Soul Saga begin. Ja potrzebuję tego resetu. Już teraz za każdym razem, jak wracam do tych postaci, które mają tak długą historię, nawet u mnie, to mam takie, że już chciałbym im dać odpocząć. To jest cinematic? Czy to jest live action? Nieźle wygląda. To tak jak w Cyberpunku ten cinematic. Zbliżenie na tego. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Wiesz, pewnym moim takim delikatnym problemem z Warcraftem jest to, że to nie gracze są bohaterami, tylko te postacie tutaj, że to ich historie. Someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Hear me.
Gdzie oni są w ogóle? Co to za miejsce? They're getting worse. Silitius? Ale nie widzę tam tego miecza. To nie jest Silitius. Za płasko tam jest. I'll stand with you. Of course I will. But we were Okay. drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword, No, Silitius jednak. that's someone. No, fajny. Fajny, taki klimatyczny. No, tam niewiele się działo. Rozmowa była tylko, nie? I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning. Czy kiedykolwiek cinematic nie był fajny? No nie, zawsze był fajny, to prawda. To prawda, to prawda. Ale no, trzeba w coś wierzyć, nie? Jakby życie wyglądało, jakby człowiek stracił całą nadzieję. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath. A ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby ta gra wyglądała tak jak te cinematiki w ogóle. Mi się podoba aktualna grafika WoWa. Dragonflight, Shadowlands. Last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. System walki też mi się podoba. Nie wiem, co mam powiedzieć. My visions are not the same as the others. No radiance, no song. Just Wszystko mi się podoba? Nie wszystko mi się podoba. Come on. taunting me. Nie róbcie ze mnie wariata. A będzie Dragonflight na tych nowych obszarach? A jak w ogóle jest latanie na smokach na tych starych poza Dragonflight? Chyba nie działa, nie? Nie, no to jest fajna grafika, ona idealnie oddaje ten świat. Dragonflight dobrym był pomysłem. No to jest też tak, gracz WoWa inaczej widzi tą grafikę niż nowy gracz, który nie grał w WoWa tak długo. To już jest siła przyzwyczajeń. To tak samo jak ja mam The Elder Scrolls Online, gram i mi się podoba grafika, a wszyscy patrząc obiektywnie mówią, że to stare, nie? Ale to już nie jest to. Tak jak... To tak jak moja żona, nie? Ja jak patrzę na moją żonę, to widzę ciągle tą 20-letnią dziewczynę. I ona mi mówi, że się starzeje, a ja mówię, że tego nie widzę. I mówię to absolutnie szczerze. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. Pożyjecie trochę, to zobaczycie. Bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame. Ej, tętno mi skoczyło. Zamknął mi się pierścień ćwiczeń. Fuck. God damn it. And you have an obsession with alts, we have warbands. Cały dzień na fotelu przesiedziałem. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs, and more.
Co ona powiedziała? Widzicie? We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Okej. A reputację? Serio? O! Fuck, nareszcie. Meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much Ja bym chciał... Jest ta Tolbarat. Tolbarat się nazywają ci marynarze? What I can tell you, Nie chce mi się odblokowywać Allied Races. Kilka odblokowałem, ale ten... bring out when the War Within releases next year. Tych grubasów o Kultiranie. No właśnie, chciałbym mieć takiego grubego druida. We are so excited to begin A nie wiem, jak ich odblokować, bo ja w ogóle aliantami nie grałem, więc jak mam ich odblokować? to yours. God damn it. Thank you for bringing our world to life. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. O, Thank ten you to all kurde. the teams who presented today. There really is so much to look forward to. Ma dużo do udowodnienia. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. Szybko się robi Allied teraz? Wystarczy questa wziąć? Chyba trzeba go wziąć i wykonać, nie? To jest koniec, nie? Tej imprezy takiej. Teraz pewnie będą panele, jakieś inne tego typu rzeczy. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Panel WoWa sobie jutro pewnie usiądę do streama i sobie poglądamy na spokojnie, jak już będzie. Także HTC Vive Mars. dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Miło było posiedzieć i ponarzekać trochę. Informacje na temat WoWa Gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. całkiem spoko. Check out Wszystko every inne średnie bardzo. from Nobel Prize winning Quantum Dot Technology. Liczyłem na to, że więcej będzie o Diablo 4, takich optymistycznych informacji, ale raczej się nie przeliczyłem. Warcraft Rumble mnie zniesmaczył. Troszkę. No, World of Warcraft jest najwięcej dobrych wiadomości na temat World of Warcraft. O ile oczywiście one zostaną zrealizowane, nie? Te wszystkie rzeczy. Jutro będzie więcej o Diablo. No to zobaczymy. No tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten czas spędzony ze mną. No i całuski. Do zobaczenia.